Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie w dzisiejszym popołudniowym odcinku. Co mówią dane z rynku pracy z USA oraz Big Short na Credit Suisse? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Co mówią dane z rynku pracy z USA oraz Big Short na Credit Suisse? Mówię te słowa do Państwa 15 minut po publikacji danych z rynku pracy. To są najważniejsze publikacje, one bardzo wiele mówią, pokazują nam jaka jest sytuacja, kondycja gospodarki i prawdopodobnie będą jednym z tych czynników, które będzie brał pod uwagę Fed, żeby dokonywać następnych decyzji w sprawie stóp procentowych. Ale zobaczmy na początek, jakie były te publikacje. Non-farm payrolls 263 tysiące, private payrolls 288 tysięcy, manufacturing payrolls 22 tysiące, ale najważniejszym i moim zdaniem zaskoczeniem to jest ten wykres, który widać teraz w tle, czyli stopa bezrobocia spadła do poziomu 3,5. Zaskoczyło to wszystkich uczestników rynku, którzy byli badani w tej ankiecie i oczywiście sygnalizuje nam, że nic złego nie dzieje się na rynku pracy. A jeżeli rynek pracy, tam się nic nie dzieje, nie ma spowolnienia, nie ma kryzysu, więc stopy procentowe mogą iść bardziej w górę i prawdopodobnie to będzie teraz wyceniane. Ja bym się bardzo zdziwił, gdyby się ten scenariusz dzisiaj nie zrealizował, o którym mówiłem dzisiaj o poranku, że dobre dane to złe dane, a złe dane to dobre dane. W takiej sytuacji na chwilę obecną myślę, że rynek skupi się na tych właśnie publikacjach o stopie bezrobocia, będzie sygnalizował nam tutaj, że będą stopy procentowe mogły iść bardziej w górę, więc takim papierkiem lakmusowym na bieżąco obserwujmy rentowność amerykańskich obligacji. One tutaj ewidentnie idą znowu w górę na rentowności, te 15 minut po decyzji. Amerykański dolar zachowuje się także klasycznie, czyli się umacnia i wygląda na to, że jest mała szansa na to, że wrócimy w okolice 0,99, w okolice parytetu, że rynek odczyta ten impuls, który był przed piątkiem, jako po prostu ruch powrotny do najbliższych oporów, a tendencja spadkowa prędzej czy później się pojawi, ale raczej prędzej niż później, więc jestem bardzo ciekawy i byłbym bardzo zaskoczony, gdyby ten scenariusz się nie zrealizował, czyli że te dane, które się pokazały, jeżeli nie doprowadzą do spadków indeksów giełdowych, umocnienia amerykańskiego dolara, to ja będę bardzo zaskoczony i będę myślał, że coś się tutaj zmienia w sentymencie, zwłaszcza na rynku papierów wartościowych, że jednak inwestorzy czują ten optymizm, że gospodarka cały czas się ma dobrze i że być może akcje były zbyt mocno przecenione i zaczną one być kupowane. Jestem bardzo ciekawy, czy wystąpi na rynku papierów wartościowych, na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street, która startuje o godzinie 15:30, tak zwane prawo longa, czyli po niższym otwarciu będzie kupno i świeca dzienna będzie miała biały kolor i korpus bez górnego cienia. Gdyby tak się stało, byłby to dowód wielkiej siły popytu na ryzyko, ale już jak zachowują się te przyszłe stopy procentowe, czyli implikowana stopa procentowa, te kilkanaście minut po publikacji danych makroekonomicznych sygnalizują nam, że implikowana stopa procentowa w marcu w przyszłym roku sięgnie poziomu 4,64. Jest podciągnięcie, jest zwyżka względem tego odczytu przed publikacją, przed tymi danymi, więc rynek interpretuje te dane właśnie w taki sposób, że zwiększają one szanse na dalsze agresywne podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Tego nie lubi giełda papierów wartościowych, ale lubi amerykański dolar, nie lubią tego obligacje. Jestem ciekawy, czy rynek zachowa się dzisiaj zgodnie z tą logiką, która mówiła, że im dane lepsze, tym gorsze, a im dane gorsze, tym powinny być lepiej odebrane przez rynek papierów wartościowych, ale w tym wypadku prawdopodobnie ten pierwszy scenariusz się sprawdzi, że dane dobre będą danymi złymi i że czeka nas scenariusz spadkowy na giełdach papierów wartościowych dzisiaj na Wall Street. Zobaczymy, czy tak się stanie. Jestem bardzo ciekawy wyniku dzisiejszej sesji w Stanach Zjednoczonych. Co mówią dane z amerykańskiego rynku pracy? To jest temat, który będzie rozgrzewał dzisiaj wszystkich inwestorów. Zobaczymy, gdzie rynki finansowe zakończą notowania w tym tygodniu. To ma niezwykle duże znaczenie, ponieważ wszyscy pamiętamy o tych statystykach, o których za chwilę będę mówił. Więc przejdźmy do takiego szybkiego przeglądu rynku, ale z dłuższej perspektywy, nie tylko krótkoterminowa, o czym przed chwilą wspominałem. Dla euro-dolara
najważniejsze, jak pokazuje wykres średnioterminowy, gdzie w tym tygodniu nie udało się wrócić nad parytet, jak i zwłaszcza długoterminowy, będzie to, żeby utrzymać się poniżej tej dolnej krawędzi wieloletniego kanału spadkowego. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście rynek sobie przypomni bardzo szybko, że prawdopodobnie czeka nas następna fala spadkowa, że prawdopodobnie ten ruch z ostatnich dni był tylko ruchem powrotnym. To byłoby to oczywiście negatywne dla ryzyka, ale popyt, jeżeli chciałby atakować, musiałby przebić przez poziom 0,99. Ten poziom jest kluczowy, bardzo istotny, żeby cały czas marzyć o tym, żeby ten parytet był jednak zdobyty. Jednak na chwilę obecną wygląda na to, że punkt odniesienia jest zarysowany właśnie w tej strefie. Euro-dolar jest dzisiaj moim zdaniem jednym z kluczowych aktywów, na które warto patrzeć. Jeżeli jesteśmy na rynku walutowym, patrzmy także na funta brytyjskiego. Jednomiesięczna zmienność pokazuje nam, że praktycznie następne 28 dni, kolejny miesiąc przed nami będzie związany z bardzo dużą zmiennością na parach związanych z funtem, w tym wypadku na kablu. Oczekujmy bardzo dużej zmienności, day traderzy powinni się z tego cieszyć. Kiedy zobaczymy, jaki jest główny powód tego, że kabel tak mocno spada, kiedy rozbijemy kabla na czynniki pierwsze, to widzimy, że główna siła, która pcha teraz kabla do spadków, to jest umocnienie amerykańskiego dolara, a nie właśnie osłabienie funta brytyjskiego. I odwrotnie było w 2016 roku, kiedy rynek funta dyskontował Brexit. I w tym wypadku główną siłą, która pchała kabla do spadków, czyli do osłabienia funta brytyjskiego, był sam ruch na funcie brytyjskim, na indeksie funta brytyjskiego i ten wykres w tle dość dobitnie to pokazuje, więc ta zależność jest teraz odmienna. Jeżeli jesteśmy na funcie brytyjskim, oczywiście patrzymy na euro do funta brytyjskiego, w tym wypadku poziom odniesienia to jest cały czas poziom 0,87, jest on cały czas w grze. Myślę, że rynek się będzie pozycjonował względem tego poziomu, jak oceniać perspektywy na dalsze wzrosty albo spadki. Rynek walutowy, szczególnie dzisiaj, poza amerykańskim dolarem, to jest także obligacja, a obligacja to jest także oczywiście jen japoński, więc zobaczymy, czy ostatnie opory wytrzymają, czy tendencja wzrostowa nawróci. Jeżeli rentowności pójdą ostatecznie w górę, to tak się stanie prawdopodobnie, a jeżeli rentowności zaczną wykręcać w dół amerykańskich obligacji, jeżeli dolar zacznie się osłabiać w końcówce sesji w tym tygodniu i w tym dniu, to oczywiście jest duża szansa na to, że para dolar do jena zacznie spadać. I na przestrzeni ostatnich miesięcy widzimy, jak bardzo mocno spadają rezerwy Banku Japonii i ma to oczywiście związek z tym, co się dzieje na jenie japońskim, częściowo także z tymi interwencjami, które miały miejsce w ostatnich dniach. No i teraz przejdźmy do tej drugiej części tego zagadnienia, tego wpisu, czyli Big Short na Credit Suisse. Pojawił się bardzo ciekawy raport, z którego wykres pochodzi, którego wykres widzicie teraz Państwo w tle. Pokazuje on, że na przestrzeni ostatnich dni bardzo silnie rośnie ilość krótkich pozycji, które są otwierane na Credit Suisse, więc tutaj inwestorzy nastawiają się, że kontynuacja tendencji spadkowej na tym banku będzie kontynuowana, a co jest równie ciekawe, koszty zabezpieczenia przed tym właśnie, że ta strategia się nie powiedzie, są cały czas niskie. Cały czas rynek wycenia niewielką aktywność i zmienność, żadnej wielkiej perturbacji. Na razie rynek nie wycenia, jeżeli chodzi o te koszty. To następny wykres to dobitnie pokazuje, więc ciekawe, czy saga związana z Credit Suisse będzie kontynuowana i czy bank powieli scenariusz Lehman Brothers. I oczywiście odsyłam do tych wszystkich materiałów edukacyjnych, bo jeżeli ktoś chce się nauczyć, jak inwestować, to tam na dole są specjalne linki do tego, żeby poczytać, czy będzie drugi Lehman Brothers. Zachęcam oczywiście do tego. I teraz, jeżeli jesteśmy na rynku akcji, to oczywiście indeksy giełdowe. Dzisiaj zadaniem byków na Wall Street jest doprowadzić do tego, żeby indeksy giełdowe zakończyły jak najwyżej tydzień i początek października. Dlaczego? Rynek odbija od swojej średniej 200-sesyjnej o potężnym znaczeniu długoterminowym. Te dwa wykresy teraz, które są w tle, dobitnie to pokazują. Rynek, jeżeli przebije poziom 3600 punktów i tą średnią, będzie dyskontować recesję, spowolnienie gospodarcze, mocne ruchy, a jeżeli oczywiście zacznie odbijać dynamicznie w górę, co już ma miejsce, będzie dyskontować, że spowolnienie gospodarcze będzie płytkie i będzie krótkotrwałe i że nie należy liczyć na to, że negatywne czynniki związane z tym, co się dzieje w gospodarce, będą się przeciągały w czasie i że rynek dyskontuje
że jest okazja teraz inwestycyjna, żeby wykorzystać czwarty kwartał, zobaczyć, czy rzeczywiście stanie on się znowu najlepszym kwartałem do inwestowania na rynku akcji, jak mówi statystyka, którą przytaczam na przestrzeni ostatnich wpisów. Także rynek musi wybrać, myślę, że zdyskontuje, no i zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj, jak rynek ostatecznie zdyskontuje te publikacje, które poznaliśmy. Indeks DAX 12 400 punktów, 12 500 punktów, najlepiej oczywiście nad tym ostatnim poziomem. Jeżeli zakończymy tydzień, będzie szansa na kontynuację tendencji wzrostowej. Zobaczmy także, jak bardzo w ostatnich miesiącach i kwartałach zaczynają spadać ceny nieruchomości w strefie euro i w ogóle w Unii Europejskiej. Tendencja wygląda na to, że się odwraca. Oczywiście dane są opóźnione, nie uwzględniają najszybszych tych ostatnich informacji, ale będziemy oczywiście do tego wracać. Rynek ryzyka to jest oczywiście Bitcoin. Bitcoin w tym wypadku ma za zadanie dzisiaj zakończyć tydzień nad poziomem $20 000, ponieważ jeżeli tak się stanie, a najlepiej na tą linię szyi, która jest widoczna na wykresie formacji odwrócenia tendencji krótkoterminowej na wzrostową, będzie to dodatkowa zachęta do tego, żeby wieścić dalsze wzrosty oraz oczywiście, żeby zmniejszyć ryzyko krótkich pozycji, długich pozycji, które są otwarte na rynku, licząc na tendencję wzrostową i na indeksach giełdowych i oczywiście na kryptowalucie. Amerykański dolar, stopy procentowe, to oczywiście także cena złota. Złoto w tym tygodniu zachowuje się wręcz fenomenalnie, ponieważ wróciliśmy na linię szyi dwuletniej formacji podwójny szczyt. No i teraz rynek musi ostatecznie zdecydować, czy to faktycznie będzie miało jakieś znaczenie, będzie kontynuacja tej tendencji, czy też nie. Ostatnie opory są zlokalizowane na półrocznej linii trendu spadkowego i rynek będzie musiał także tutaj wybrać, czy wraca do tendencji spadkowej, czy też przebija tą linię. Wiele moim zdaniem zależy od amerykańskiego dolara. Jeżeli będzie się ostatecznie umacniać, to raczej złoto także będzie spadać, a jeżeli będzie tendencja wzrostowa na euro-dolarze, to złoto powinno kontynuować ruch do góry, a w takiej sytuacji mieszanka, która sygnalizuje popyt na ryzyka, powinna wyciągnąć także cenę miedzi na coraz wyższe poziomy, więc ta tendencja powinna być kontynuowana i podobnie powinniśmy obserwować to, co się dzieje na ropie naftowej. W tym wypadku widzimy, jakie jest ładne odbicie w tym tygodniu od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Czyli mamy potwierdzenie zachowania ropy naftowej w poprzednim tygodniu. Jest szansa naprawdę na powrót nad poziom $90 i atak na linię szyi formacji podwójny szczyt, czyli okolice $93 w następnych dniach. Jeżeli tak się stanie, pamiętajmy jednak cały czas, że Amerykanom powinno zależeć na tym, żeby cena ropy naftowej, czyli cena baryłki, czyli cena litra, galonu benzyny na stacjach benzynowych podczas wyborów za miesiąc była jak najniższa, więc szykuje się starcie między OPEC Plus a Stanami Zjednoczonymi na rynku ropy naftowej. I już na koniec dział poświęcony oczywiście polskim aktywom. Zobaczymy, jak zachowają się dzisiaj ostatecznie polskie obligacje. Na chwilę obecną rentowność polskich dziesiątek jest wyraźnie powyżej 7%. Kontynuacja tendencji wzrostowej jest zachowana i jestem ciekawy, czy to się utrzyma. Natomiast na rynku złotego ważne będzie to, żeby utrzymać się, jeżeli ktoś liczy na osłabienie krajowej waluty, nad górnymi ograniczeniami tych kanałów wzrostowych długoterminowych, które widać na euro złotym i na dolar złotym. Te kanały zostały potwierdzone w ostatnich dniach, więc ich znaczenie rośnie. Natomiast to, że rynek oczywiście będzie także powiązany z zachowaniem euro-dolara, jest teraz kluczowe. Więc jeżeli euro-dolar ostatecznie zacznie rosnąć, złoty zacznie się umacniać, a jeżeli euro-dolar wróci do tendencji spadkowej, to złoty zacznie się oczywiście osłabiać, plus oczywiście pociągnęłoby to za sobą spadki indeksów giełdowych w Warszawie, ale prawdopodobnie dopiero w poniedziałek, kiedy już ostatecznie będziemy dyskontować całość sesji amerykańskiej podczas dzisiejszego dnia. Zobaczymy, jak będzie, natomiast jeżeli WIG20 ma wygenerować sygnały prowzrostowe, pierwsze od bardzo wielu dni, to powinien pokonać ostatnie maksima, które zostały utworzone parę dni temu. W takiej sytuacji naprawdę takie sygnały powstałyby bardzo mocno i byłyby niezwykle wyraźnie na wykresach, nawet dla laików. Klin zniżkujący jest bardzo dobrze widoczny, plus oczywiście pokonanie innych poziomów technicznych. Także myślę, że zapowiada się bardzo ciekawa sesja i zobaczymy, co mówią nam dane z rynku pracy, jak one zostaną odebrane przez inwestorów.
I oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy chcą się nauczyć inwestować, do tego, żeby zapoznali się z pakietem edukacyjnym XTB, który jest dla Ciebie. Tam na dole są linki. I oczywiście dzisiaj cały czas temat Lehman Brothers, czy się powtórzy, czy będzie powtórka tego, co się działo w 2008 roku, dokładnie we wrześniu. Ja osobiście to bardzo dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że się to nie powtórzy, ale trzeba być gotowym na każdy, nawet najczarniejszy scenariusz. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, życzę wszystkiego dobrego dzisiaj, udanego weekendu, wszystkiego i życzę oczywiście stopy zwrotu podczas dzisiejszej sesji w Stanach Zjednoczonych. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.